Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sorento, nowe ceny i nowa wersja Prestige Line. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sorento. Hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. Wersja AWD, czyli stały napęd naprzód, dołączany napęd na tył, plus opcja włączenia, wymuszenia trybów terenowych, więc przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9 sekund. Wersja Prestige Line w kolorze Interstellar Grey. Wariant 7-miejscowy. Cena prezentowanego egzemplarza 259 400 zł brutto. Do tego dopłata 3700 zł za lakier inny niż Clear White. To cena wyjściowa, finalna wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Między innymi niedawno wprowadzony rabat na kartę dużej rodziny. Dlatego zawsze warto zapytać o spersonalizowaną ofertę. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, czujniki parkowania przód-tył, kamera 360, a co za tym idzie obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor, elektrycznie składane lusterka, czujnik martwego pola z korektą toru jazdy w razie ryzyka kolizji, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania, no i jeden z moich ulubionych bajerów, system zdalnego parkowania. I on oczywiście jak wykryje przeszkodę, to się zatrzyma. I do przodu. Ten przycisk dotykowy służy do zamykania, żeby otworzyć, trzeba włożyć rękę w klamkę. I wykończenie wersji Prestige Line. Miękko, 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 miękko. I to, szczerze mówiąc, jest chyba skóra. Fotel kierowcy elektrycznie regulowany, 2 pamięci plus masaż, pełna elektryka, elektroniczna blokada tylnych szyb i tylnych drzwi, wszystkie 4 szyby elektryczne, oczywiście automatyczne. Tutaj składanie lusterek, a tutaj regulacja lusterek. Cyfrowe zegary. Czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów. Tutaj indukcyjna ładowarka, podgrzewany fotel, wentylowany fotel i to samo u pasażera. Selektor zmiany biegów Shift by Wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewana kierownica, asystent zjazdu z górki, auto hold, elektryczny, ręczny, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery również w trakcie jazdy i przez przytrzymanie włączamy asystenta zdalnego parkowania. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych, a tu podłokietnik ze schowkiem, mięciutki. Fotel kierowcy elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany z funkcją Easy Launch, czyli z funkcją łatwego rozkładania. I tapicerka ze skóry Nappa. Podnóżek. Siedzisko przód-tył, przednia część siedziska, cały fotel góra-dół.
regulacja kąta nachylenia oparcia, odcinek lędźwiowy plus boczki. Duży zakres, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Do tego kierownica elektrycznie regulowana, również w dwóch płaszczyznach. Kierownica oczywiście skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, no i nowy wzór kierownicy na rok modelowy 2026 i 2027. Mięsista, fajnie w dłoniach leży. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy i multimedia. Miękko, miękko, miękko. Podgrzewane fotele, regulacja szyby, roleta. To jest super. I kanapa. Przesuwana z regulacją kąta nachylenia oparcia. Kanapa dzielona 60/40. Na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Na skrajnych siedziskach oczywiście ISOFIXy, skrajne siedziska są podgrzewane. Mamy tutaj też boczną poduszkę. Nagłośnienie Bose. Tutaj gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przynośnych plus funkcja przesuwania regulacji fotela pasażera tutaj z tyłu. I funkcja Easy Lounge. Oczywiście jeśli ktoś by tutaj siedział, ten fotel by się nie rozłożył. Tutaj nawiew i gniazdo zapalniczki, czy też gniazdo 12V, już ktoś mnie kiedyś poprawiał. Podsufitka czarna. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierało automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Bagażnik albo dwa miejsca i wtedy praktycznie brak bagażnika. Chociaż coś tu się jeszcze zmieści. I nawet pasażerowie z tyłu mają nawiew, wejście USB-C do ładowania urządzeń przynośnych i opcję regulacji siły nawiewu. No i stąd też można złożyć drugi rząd, jakbyśmy chcieli przewieźć coś tymi tutaj przyciskami. Plus gniazdo 12V. No a tutaj jest lewarek, gaśnica, trójkąt i tutaj pod tą osłoną jest akumulator 12V. A pod samochodem podwieszone jest koło dojazdowe. Ładne ochronne nakładki na progi. Dużo miejsca nad głową, na nogi, na szerokość i szybki rzut na deskę. Fajna ta kierownica. I fotel pasażera, elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany i tapicerka ze skóry Nappa. Deska miękka, przeszycie, nastrojowe oświetlenie, a tutaj schowek. On też jest tutaj wyścielany takim materiałem. Tu wyłączamy poduszkę czołową. Jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy, tą poduszkę oczywiście trzeba wyłączyć. Zegary pod jedną taflą szkła zakrzywione. Dobrze, że Kia 1 kwietnia obniżyła ceny. Prawie 20 000 złotych. Więc wracamy do gry. I oto widać pierwsze efekty. Tutaj radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu.
Cyfrowe zegary. Blind Spot View Monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. To jest super. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Oczywiście wersja Prestige Line to również cyfrowy kluczyk, czyli opcja sparowania smartfona z samochodem, także ten smartfon zastępować nam będzie fizyczny kluczyk. Komputer pokładowy. Przeniesienie napędu tutaj i przepływ energii. Model 2026, więc nie mamy jeszcze kamery, która patrzy, czy kierowca patrzy. Jakby ktoś takiego jeszcze chciał bez tej kamery, to zapraszam, coś jeszcze znajdziemy. A tutaj informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Tutaj już widać, że pobiera się aktualizacja. Kamera, dynamiczne linie, rzut z góry. Informacja z czujników plus informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania to są te dwie strzałeczki. Kamera przednia. Jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru mamy Eco, Sport, Smart. W sporcie zaciska boczki. Smart, czyli dostosowuje tryb jazdy do tego, jak aktualnie jedziemy, więc jeżeli będziemy jechać spokojnie, to będzie jechał Eco, a jeśli dodamy gazu, to przełączy się w Sport. Przez kliknięcie wchodzimy w tryby terenowe i do wyboru mamy Snow, Mud, Sand, czyli śnieg, błoto, piasek. I on w każdym z tych trybów dostosowuje parametry jazdy do tychże warunków. Auto hold. Jeśli auto hold jest aktywny, to on też zawsze zaciągnie hamulec ręczny po wyłączeniu. Tu po prawej stronie mamy poziom naładowania akumulatora, tu mamy poziom paliwa. No i tutaj mamy wskazówkę, która pokazuje, co się dzieje z energią, czy jedziemy Eco, czy ładujemy, czy jedziemy Power. Dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów. Tutaj skrót do klimatyzacji. Możemy sobie jeszcze zrobić rundkę z włączonymi światłami przeciwmgielnymi. Pokażemy, gdzie one są. Światła mijania przeciwmgielne. Proszę bardzo. I zobaczmy jeszcze, gdzie one są z tyłu umiejscowione. W zderzaku. To jeszcze awaryjne. LED. 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 I LED. Jeszcze raz. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Jeden 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, do tego elektryk, w sumie 239 koni i 380 Nm momentu obrotowego. Poziom oleju, wlew oleju pod osłoną, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy i 2 razy płyn chłodniczy. Akumulator umiejscowiony w bagażniku. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.